Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. W ostatnim czasie do oferty KOBI trafiło kilka kultowych myśliwców w skali 1 do 48. Między innymi Messerschmitt Bf-109G, P-51 Mustang, Spitfire Mark I i Spitfire Mark XVI. Tak więc w dzisiejszym materiale omówimy sobie je wszystkie. Zapraszam do oglądania. KOBI. Buduj historię klocek po klocku. Dzisiejszy materiał rozpoczniemy od Spitfire'a Mark XVI o nazwie własnej Bubble Top. To, co jest charakterystyczne dla tego ostatniego Spitfire'a, dla tych ostatnich serii, to ten bardzo długi przód. Powiem Wam szczerze, gdy pierwszy raz zobaczyłem ten model i nie był on podpisany, to naprawdę ciężko było mi porównać go do jakiegoś naprawdę istniejącego samolotu, a już na pewno nie powiedziałbym, że to jest Spitfire, bo tak jak Spitfire nie wygląda, ale dokładnie tak wyglądały ostatnie jego serie produkcyjne. I tutaj właśnie w tym modelu za pomocą licznych nadruków odwzorowana jest masa szczegółów, między innymi na czteropłatowym śmigle. Zakończone one są takimi właśnie żółtymi wstawkami i sam przód, ten dziób tego śmigła również jest zaznaczony na żółto, co bardzo fajnie wygląda przy kręceniu się. Oprócz tego odwzorowane są oznaczenia na skrzydłach, a także na ogonie samolotu. To, czym wyróżnia się ten model, że ma on ruchome stateczniki. To jest bardzo naprawdę fajny i ciekawy szczegół. Oprócz tego Spitfire ma odpinane podwozie, można je bez problemu odpiąć. I zobaczcie, teraz ten samolot wygląda, jakby pędził nad angielskim niebem lub też gdzieś indziej, już właśnie pod koniec wojny w tym 1945 roku. Naprawdę bardzo fajny, bardzo ciekawy model i musicie wiedzieć, że składa się go też naprawdę bardzo przyjemnie. Pozostajemy w temacie Spitfire'ów, jednakże cofamy się do pierwowzoru, jakim był Spitfire Mark I. Spitfire Mark I złożony jest ze 146 elementów i ma numer 5868. I musicie przyznać, że wygląda naprawdę świetnie. Ten model posiada kamuflaż na wczesne lata wojny, a przede wszystkim na bitwę o Anglię, czyli 1940 rok. Wygląda naprawdę świetnie. Ten brązowo-zielony kamuflaż wygląda fenomenalnie. I tym, czym się różni od swojego starszego brata Spitfire'a, to to, że ten ma trzypłatowe śmigło, a nie czteropłatowe. To jest taki fajny szczegół konstrukcyjny. No i oczywiście są liczne nadruki. Również w tym modelu są charakterystyczne oznaczenia na wczesną taką wojnę. Są nazwy własne VQ oraz Duxford, która jest tutaj wymalowana na poszyciu silnika. Tak więc ten model wygląda naprawdę, naprawdę fenomenalnie i myślę, że jeżeli ktoś lubi Spitfire'y, to ten model jest naprawdę must have. Następna w kolejce jest amerykańska perła nieba i naprawdę klasyk motoryzacyjny, którym jest P-51 Mustang. Amerykański Mustang złożony jest ze 155 elementów i ma numer 5869. Zobaczcie, jak świetnie on wygląda. Jest w innym kolorze niż poprzednie samoloty alianckie, no ale to dlatego, że Spitfire były brytyjskie, a Mustang jest naprawdę prawdziwie amerykański. Tutaj również zastosowano masę ciekawych nadruków, między innymi nadruk na skrzydle przedstawiający amerykańską gwiazdę, ale również tutaj na ogonie. Nie zabrakło również indywidualnego numeru samolotu oraz nie zabrakło na przedzie charakterystycznego czerwono-żółtego malowania, które również świetnie wygląda przy obracających się skrzydłach. Tak jak w poprzednich modelach można bez problemu odpiąć podwozie i dzięki temu samolot wygląda tak, jakby właśnie leciał gdzieś nad Francją w 1944 roku. W opozycji do poprzednich trzech samolotów mamy kultowego Messerschmitta Bf-109G w tej późnej wersji, w tym późnowojennym malowaniu. Messerschmitt Bf-109G złożony jest ze 125 elementów i ma numer 5870 i wygląda naprawdę fenomenalnie. Spójrzcie na ten już późnowojenny kamuflaż. Widać, że tutaj akcja walk powietrznych rozgrywała się już nad niemieckim niebem w 1945 roku. Sama wersja G widać z tego, że jest późna, po tym, że tutaj przy silniku mamy charakterystyczny wlot powietrza. No i tak jak już wspomniałem, jest charakterystyczne takie szaro-grafitowe malowanie i ten tutaj element na przedzie, to białe malowanie, zobaczcie, gdy zakręcę śmigłami, to będzie tak się bardzo fajnie układało. Wygląda to naprawdę fenomenalnie. Messerschmitt w swoim trójkolorowym malowaniu posiada najwięcej nadruków, z których składają się białe krzyże na skrzydłach,
ale również właśnie ten kamuflaż na poszyciu jest najbardziej charakterystyczny i wygląda chyba najciekawiej. To już wszystko w dzisiejszej zbiorczej recenzji. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który z tych 4 samolotów podoba Wam się najbardziej, którego chcielibyście zobaczyć w swoich kolekcjach, a którego z nich już macie. Jeżeli jesteście spragnieni więcej ciekawostek, to zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są nowości oraz inne ważne informacje. Do zobaczenia w następnym materiale recenzenckim i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.